Klient wypił się na lodzie i uszkodził się laptop, czaicie? I to fajny sprzęt. Gigabyte Aorus 15P. Fajne cacko. Także słuchajcie, rozpoczynamy nową naprawę. Sprawdźmy, co podał klient. Laptop Aorus 15P KD po upadku. Na zewnętrznym monitorze wyświetla artefakty. OK, w menadżerze urządzeń przy RTX 3060 jest informacja o problemie z urządzeniem. Kod 43. Lipa. Matryca jest uszkodzona, miała być wymieniona, ale inny serwis stwierdził usterkę GPU i nie podjął się naprawy. Sugerowali, że być może połączenia BGA popękały przy upadku. Okoliczności. Upadek na oblodzony chodnik. Kurde, mamy wrzesień, więc ciężko spotkać lód, aczkolwiek nie wiadomo, być może ktoś był w Alpach czy gdzieś tam i faktycznie się wywalił, a razem z nim ten laptop. Włączmy go komisyjnie i sprawdzimy, jak sprzęt się zachowuje. On ma w ogóle wybajeżoną, słuchajcie, klawiaturę. Mruga RGB, choinka jak cholera. Czekamy. Będzie obraz? Matryca ma być popękana, więc czekamy, żeby pokazało się cokolwiek. Nie ma obrazu, ale jest opcja, że on się wczytał do systemu. Na śmieciu testował tego laptopa po krótce i mówi, że jak nawet bez braku obrazu klikniemy szybko 5 razy Shift, to odezwie się on, więc próbujemy. O, dał głos. OK. Co możemy zrobić? Podłączmy go pod zewnętrzny monitor. Sprawdźmy, co jest grane. Czy on teraz przełączy się? Da wizję, czy nie da wizji? Nie ma obrazu. W takim układzie Alt F4, Enter. Zobaczymy, czy zareaguje na wyłącznik. Choinka jeszcze mruga. O, zgasł. Spoko. Odpalamy go jeszcze raz. I zobaczymy, czy zapali monitor zewnętrzny. I ta matryca ogólnie parę razy pokazała jakiś obraz. Paski popękania, będzie widać. Już nawet teraz. O, zobaczcie, artefakty. O! Windows się wczytuje, kółko się kręci, ale John zasłania. A, wczytuje się Windows. Także nie jest najgorzej, ale jak widać w tym momencie artefakty są jak najbardziej obecne. No tym bardziej, że nie daje wizji na matrycę, która tak czy siak jest uszkodzona. No, przeładował trochę obraz. Proszę, jest admin, jest obrazek. Ale fajnie. Ale się dziwnie rysuje. Dynamiczne artefakty, jak przesuwam kursorem. Odpalam furmarka i GPU-Z. Ale dziwne artefakty. Zobaczcie, tło jest rozmyte, zamazane, pierwszy plan wyraźny. Dynamicznie budujące się artefakty. Cyk. Kartę graficzną RTX 3060 widzi. A czego nie widzi? Memory size. W takim układzie faktycznie coś jest nie tak z laminatem, bo wiadomo, wizji tutaj nie ma, zewnętrzny póki co gada. W takim układzie wyłączmy go i zabieramy się za laminat. Mario, kolejna naprawa przed nami. O kurde, czarny laminat. Powiem wam jedno, czarne laminaty naprawdę wyglądają w dechę. Teraz klasycznie pierwsze co? Bateria. Bateria jest najważniejsza, więc odpinamy ją, odpinamy. O właśnie, kabelek out. I możemy sobie powoli przystępować do demontażu. Na te tasiemki trzeba zwracać uwagę, bo... O, jaka zapinka piękna. Rozwiązanie rodem z MacBooków, gdzie mamy te taśmy firmy iPEX. Zapinki, cyk, patrzcie. Samo nie wyskoczy. Elegancko. Jak nasza płyta. Nie wygląda to źle. Ktoś ruszał tą folijkę, raczej było to odklejane. Zabierzmy ją. No i pytanie, jak nasz układ graficzny? Czy on ma cały rdzeń?
No powiem wam, że w jednym rogu delikatnie bym powiedział, że układ jest ukruszony. Wyczyśćmy pastę. Czy w tym momencie w ogóle widać coś złego? No słuchajcie, niestety nie. Ewentualnie w tym miejscu jest ślad albo topnika. Może faktycznie ktoś coś lutował, kombinował, czym ja nie wiem. Ale laminat na ten moment źle nie wygląda. Wiecie, o co chodzi? Tutaj mogło dojść do zerwania połączeń pomiędzy, tak jak pisał właśnie klient, układem BGA, jakim jest karta graficzna, jakim jest VRAM, i pomiędzy nimi właśnie są kuleczki, które są półprzewodnikiem, jakby nie patrzeć, i w tym wypadku może tam jest zerwane połączenie, więc trzeba będzie bawić się w rzeźbiarza. Teraz tak, wyciągnijmy płytę i możemy się zabierać. No spoko. Na pierwszy rzut oka sprawdźmy, czy nie widać czegoś zerwanego, uszkodzonego. Powiem wam, że tak jak patrzę, to nie ma lipy. Jedynie w tym miejscu albo jakieś zalanie, albo topnik, ciężko powiedzieć. Patrzę teraz na płytę. Ta płyta to łódka, czaicie? Nie wiem, czy jestem w stanie wam to pokazać, ale centralnie ona jest krzywa. Z tego ujęcia w miarę wam pokażę, także patrzcie. Ta płyta mniej więcej w tym rejonie jest wygięta i to wcale nie mało. Nie jest idealnie równiutko, bo na przykład z tej strony widać prostą linię, prawda? Od lewej do prawej. Jest w porządku. Natomiast tutaj doszło do zdeformowania laminatu, nawet ta końcówka. Centralnie jest łódeczka. Oj, jest. Na tym odcinku zadziało się coś złego. I tak teraz zastanawiam się, jakie są realne szanse, żeby się wywalić z laptopem na lodzie, czy w jakichś tam innych okolicznościach, żeby na obudowie w zasadzie nie pokazywałem tego, ale tam nie widać uszkodzenia takiego fest mechanicznego. No bo laminat jest zagięty, wiecie o co chodzi? Tu jest łódka. Ciekawe, czy faktycznie to był upadek na lodzie, bo aż się wierzyć nie chce. No dobra, teraz pójdźmy sobie na minionka i zobaczmy, czy widać cokolwiek lepiej. Spoglądam teraz na pamięci VRAM i na kulkach nie widać, żeby było oderwane, ale wiecie jak to jest. To, że nie widać, to wcale nie oznacza, że połączenie jest ok bądź nie ok. Spójrzmy teraz na rdzeń GPU. Właśnie w tym rogu jest delikatnie ukruszony krzem. Albo on wpływa na występujące artefakty, albo laminat. Na samym rdzeniu widać takie dwa podłużne paski. Na dole i na górze. Też to dziwnie wygląda. A teraz spójrzmy pod układ BGA. Ja nie wiem, czy wy to widzicie, ale te kulki są naderwane. Cały ten róg tego układu myślę, że stanowi problem. Ajajaj. Bo wiecie o co chodzi. Płyta najbardziej jest wygięta w tej części. I to właśnie ten róg od GPU dostał po tyłku. Trzeba będzie, kurde, wylutować procesor. Idziemy na podgrzewacz, nagrzewamy równomiernie, ściągamy go i zobaczymy, ile padów lutowniczych będzie do regeneracji. Lecimy. Laminat nagrzewamy, ale zanim usuniemy układ, trzeba usunąć klej, bo on jest na 4 bokach. Co najlepsze, to jest RTX 3060 i kleju nie ma na narożnikach, tylko jest w połowie drogi każdej ściany. Dziwne rzeczy. Pływa układ. Poszło. Niestety przesunęła się też jedna z pamięci, no ale trudno. Na wojnie zawsze są jakieś ofiary. A jak nasz układ? Ja cię kręcę. Ja nie mogę. Patrzcie to. Lewy górny róg. Słuchajcie, to są pady lutownicze. Takie kawałki pomarańczowych fragmentów. Prawa strona to samo.
Prawy dolny róg i jeszcze więcej. O człowieku. Tutaj będzie mega grubo. Idziemy po laminat i stwierdzimy za chwilę stan faktyczny. No i mamy ją. Powiem wam. Kurde. Tak wygląda nasz laminat. Za wiele nie widać, bo jest wiadomo jakiego koloru. Natomiast prawy dolny róg i ten lewy górny, ajajaj, idziemy na minionka. O kurde. Widzicie takie jasno-brązowe pola? Czyli w sumie jasno, ciemno. To wszystko są pozrywane pady. Tak samo tutaj, prawy dolny róg, ale tych padów jest mniej. Tak jak wspominałem wcześniej, najgorszy był lewy górny róg i tych padów jest masakrycznie dużo. Ok, czyścimy laminat, sprawdzimy jak to będzie wyglądało po oczyszczeniu. Laminat doczyszczony. Patrzymy. No i co mam powiedzieć? No co mam powiedzieć? Ja cię kręcę. To wygląda nawet nieśmiesznie, nieźle. To jest jeden nieduży róg układu. Spróbujmy policzyć, ile padów w razie czego jest do regeneracji. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Z 60, jak nie 70 padów zerwanych. Nie tak miało być. I co ja mam teraz, powiedzcie, zrobić? No co robić? Zregenerowanie tego to jest czasowo, nie wiem, czy 3 godziny, czy 5. Tak strzelam, nie? A może być o wiele gorzej. A druga sprawa, weź to tak zregeneruj, żeby po wlucie procesora połączyły wszystkie kulki laminat z układem BGA, czyli z RTX-em 3060. A fakt jest taki, że wystarczy 2 zimne luty, bo nie będzie połączenia i będą artefakty. Słuchajcie, ja muszę się z tym przespać i zastanowić się, czy to jest w ogóle sens dalej w to brnąć. Bo szansa naprawy dokładnie w tym przypadku jest, nie wiem, czy 5 czy 10%. Jak myślicie? Dajcie znać mi teraz w komentarzu, jak myślicie, jaka jest szansa naprawy laminatu, w którym zerwanych jest z 60 pól lutowniczych. To jest masakracja, no bez kitu. Jutro wracam do tego. Przespałem się z tym. Słuchajcie, podejmuję rękawice. Spróbujemy to zrobić. Będzie to absolutnie totalna wariacja. 70 padów, jak nie lepiej. Słuchajcie, pierwsza osoba, która w komentarzu napisze, ile dokładnie tych pól było do regeneracji, zgarnie koszulkę pola masowe. Pozdrawiam. Przede mną bardzo długa batalia, więc biorę w rękę Dremel. Muszę wszystkie ścieżki delikatnie przygotować, czyli zetrzeć wierzchnią warstwę solder maski, żeby miał się gdzie lutować. Idziemy. Startujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle, bo musimy zrobić tu porządek. Dlaczego skrobię w ogóle cały laminat? Słuchajcie, muszę się upewnić, czy te przelotki nie są zruszone, bo tu jest problem. Może się okazać, że ogarnę 99% przelotek, a któreś będą wyglądały spoko, nie będzie połączenia, dlatego wolę mechanicznie zruszyć laminat. Będziemy się martwili, co zrobić z tym później, niż regenerować to, co teoretycznie wygląda dobrze. Ten laminat wygląda centralnie jak pobojowisko. Tych pól jest masakrycznie dużo. Ajajaj.
Tak patrzę teraz na ten laminat, ile tu jest krętych ścieżek. Największy będzie problem właśnie z regeneracją tych połączeń. Teraz musimy przejść do regeneracji faktycznej. Trzeba używać odpowiednich padów lutowniczych, solder maski i zaczyna się żmudna robota, więc idziemy. To będzie walka może z wiatrakami, zobaczymy, bo takiej masakracji dawno nie było. Albo w sumie nie, nigdy nie było. Tak się prezentują nasze pady do regeneracji. No nic, trzeba dobrać rozmiar, bo to jest pierwszy temat, a potem podklejenie za pomocą kleju UV. No i zabawa. Zabawa w mega kotka i myszkę. Myślę, że ten pad jest jak najbardziej kompatybilny pod tą robotę. Zróbmy przymiarkę. I połóżmy go. No słuchajcie, na wielkość będzie ok. Także cały ten materiał, regeneracja padów, myślę, w przyspieszeniu musi być, bo to jest masakracja, więc zaczynam.
Słuchajcie, prawie 3 godziny regeneruję pady. Nie wiem, czy ich ogarnąłem 20 czy więcej, ale leci to mega powoli. Doczyszczam. Powiem wam tak uczciwie. Nikomu nie życzę takiej roboty. Chyba nikt normalny nie brałby się za tą robotę. Jeżeli jest tu jakiś serwisant, który bawi się w BGA, w regenerację padów, napisz mi proszę, czy robiłbyś to. Bo dla mnie w tym momencie jest to sport na zasadzie pokażę swoją pracę na YouTube'a, może ruszy. Jak ruszy, to mega fart. Statystycznie myślę, że to nie ma racji bytu, tym bardziej, że ten rdzeń jest trochę jeszcze ukurczony. To już kolejna para kaloszy, ale no dobra, pobawimy się. Myślę, że na dzisiaj już muszę kończyć, bo jest sobota, godzina 15. Trzeba żyć. A te pady to jest jeszcze, nie wiem, 5 godzin roboty, może więcej. Myślę, że przerzucimy to na live'a. Tak myślę. Może jakiś poranny live, poniedziałek, wtorek. Napiszcie, co o tym myślicie. Czy chcecie oglądać walkę na żywo z tym laminatem, bo tej roboty jest tutaj od cholery. Ten laminat, mówię, powoli zaczyna wyglądać. Jego regeneracja to jest mozolna robota. I tak się zastanawiam, ile jeszcze padów zostało do regeneracji. Ale ajajaj, to jest szaleństwo, w którym ja dzisiaj uczestniczę. Nie życzę wam, żeby was coś takiego spotykało, tym bardziej jakiś upadek na lodzie, bo to jest też mega zastanawiające. Jakim cudem, co musiało, jaka siła zadziałała na laptopa, żeby tak wygięło laminat w tym miejscu. Od samego już wylutu układu laminat się już delikatnie wyprostował. Wygląda to lepiej, no ale kurde, walczymy o to, żeby było mniej elektrośmieci, a takie naprawy myślę, że też są ciekawe dla oka. Aczkolwiek mówię, dla mnie jest to zakład, walka, dosłownie walka o to, czy mi się uda, czy nie. Robię to dla sportu, bo pod kątem ekonomicznym oczywiście nie ma sensu. Czekam na feedback w komentarzach, także sekcja komentarzy jest dla was. Napiszcie, czy chcecie kontynuację na live, czy nie. Co mam z tym zrobić? Czy centralnie wziąć młotka i tutaj zrobić sepuku. Także jak się materiał podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz komentarz. Dlaczego tak, dlaczego nie. I tyle. Był z wami Spox2. Do następnego. Cześć, hej.